Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś będzie bardzo spokojny filmik, bo mamy czas odpoczynku, przemyśleń, refleksji, więc ja też postanowiłam, że ten odcinek poświęcę podsumowaniu mojego roku. I to podsumowanie zacznę od podziękowań dla Was. Od podziękowań dla całej mojej YouTube'owej rodziny i wszystkich, którzy oglądają mój kanał. To dzięki Wam ten cały rok był dla mnie bardzo przyjemny. Towarzyszyliście mi podczas mojej choroby, podczas tych bardzo trudnych momentów i podczas wychodzenia z tej choroby. Wasze komentarze dawały mi otuchę, dawały mi wiarę, nadzieję, ciepło, wsparcie. To było dla mnie bardzo ważne. To był bardzo trudny dla mnie moment, tak psychicznie, jak i fizycznie. Zmagałam się z wieloma dolegliwościami i filmiki, które dla Was nagrywałam i komentarze, które dostawałam, były dla mnie ogromnym wsparciem. To dzięki Wam nie krytykowaliście mojego wyglądu ani mojego podejścia. Ja budowałam właśnie swoją pewność siebie. To, że te wszystkie etapy choroby przeszłam naprawdę, można powiedzieć, łagodnie, chociaż sporo czasu zajęły mi rehabilitacje, bo ta choroba miała ogromny wpływ na moje samopoczucie, na mój stan fizyczny, to jednak dałam radę to przetrwać. I nawet wybrałam się w podróż do wymarzonego Paryża, który chciałam zawsze zobaczyć. Ta podróż z moją córką to był taki test, czy ja jestem w stanie wyjechać za granicę, jak zniosę podróż, jak będę się tam czuła, jak będzie wyglądało zwiedzanie, czy mogę się na przykład zdecydować na wyjazd z wycieczką zorganizowaną, co to, jaką formę wybrać i czy w ogóle wybrać. Więc to był taki po prostu test i dzięki temu, że była ze mną córka i ona to zorganizowała pod moją chorobę, więc jestem mi za to wdzięczna, bo sprawiła, że nie zniechęciłam się do wyjazdów, a wręcz odwrotnie, zachęciłam, tylko wiem już, jak wybierać takie wyjazdy, co jest dla mnie ważne i co mam brać pod uwagę. Więc tak jak mówię, wyjazdy mnie zachęciły i myślę, że nie będzie to mój ostatni wyjazd, dopóki jeszcze moja sprawność fizyczna jest taka, a nie inna, to na pewno z takich wyjazdów jeszcze będę korzystać. Ten cały rok był dla mnie i trudny, i zupełnie nowy. Nigdy w swoim życiu nie zmagałam się z chorobą, która jest nieuleczalna. I choć na początku miałam takie momenty załamania i choć na początku próbowałam wrócić jakby do normalnego życia, do normalnego funkcjonowania, to pod koniec roku doszłam do takiej ściany, gdzie wiedziałam, że tak dalej nie pociągnę, że to nie jest już to, co było kiedyś. Ja po prostu muszę wiele w swoim życiu zmienić i muszę się pogodzić z tymi zmianami, które są. Więc zaczęło się od mniejszej ilości filmików, bo po prostu nie byłam w stanie nakręcić większą ilość. Bo czasem bywa tak, że ja wstaję rano i po prostu mam tak wysokie tętno albo tak niskie ciśnienie, że nie jestem w stanie funkcjonować. Ja jestem po prostu tak słaba, że mam problem z wyjściem z domu. Ale
to nie jest codziennie. Bywa tak, ale nie codziennie. I to głównie były takie przeszkody, że to moje życie nie można sobie było nic zaplanować. Więc musiałam sobie pewne rzeczy odpuścić. I ten rok był taki, w którym odpuszczałam sobie bardzo dużo rzeczy. I to odpuszczanie, muszę Wam powiedzieć, że było dla mnie bardzo dobre, bo kiedyś na pewno bym nie odpuściła, tylko dalej bym uparcie twierdziła, że ja dam radę i ja to wszystko zrobię. A teraz wiem, że to odpuszczanie jest dla mnie o wiele lepsze, bo jak odpuszczę, to pewne rzeczy robię w zgodzie ze sobą i na własnych zasadach i robię to tak, jakbym chciała. Czuję się po prostu w tym dobrze. Nawet powiem Wam, że wyjazd do sanatorium, który też był takim rodzajem sprawdzianu, czy ja w tym sanatorium podołam, jak to będzie na przykład z jedzeniem, z którym oczywiście nie miałam problemu, bo tak jak wiecie, nikt nam do ust niczego nie wkłada, można sobie z tych posiłków wybrać to, co lubimy i to, co możemy. Nikt dla nas osobiście nie będzie gotował, bo tak jest przy żywieniu zbiorowym, ale ja absolutnie nie miałam problemów z jedzeniem. Tylko jeśli chodzi na przykład o wyjścia popołudniowe, to ja tu już musiałam stawiać granice moim koleżankom, bo jak ktoś popatrzy na mnie, no to nie widać choroby. Tu nic takiego, nie ma żadnej takiej oznaki, która by świadczyła o tym, że ja jestem chora. Dopiero takie wyjścia gdziekolwiek, no to już moje koleżanki widziały, że ja już po prostu tak albo idę wolniej i muszę się zatrzymywać, muszę zaczerpnąć powietrza, muszę napić się wody i że się po prostu szybko męczę. To dopiero sprawiało, że one widziały, że coś tu nie jest tak. Więc te wyjścia musiałam dozować, stawiać granice, wychodzę tylko wtedy i wtedy, pomimo że macie dobre chęci, chcecie mnie gdzieś wziąć, wyjść razem ze mną, no to ja muszę tu dostosować to do swojego po prostu zdrowia. Ale to są rzeczy, które można dopasować. I tak ten rok upłynął, pomimo tych wszystkich różnych zadań, tych różnych wyjazdów, tych różnych zmian, tych różnych rehabilitacji, to ten rok sprawił, że powoli zaczęłam czuć się dobrze fizycznie i psychicznie, że to odpuszczenie sprawiło mi taki spokój, że ja czuję się już zupełnie inaczej. Ale to dlatego, że wciąż jesteście, wciąż piszecie piękne komentarze i nawet jak w tych komentarzach piszecie, że ja się zmieniłam i wyglądam zupełnie inaczej i komplementujecie mój wygląd, to tak naprawdę jest, bo to, że ja i wyglądam inaczej i czuję się, to jest właśnie spójne ze mną. To jest to, co sobie przez ten cały rok wypracowałam, żeby choroba mnie nie zdominowała, tylko żebym ja żyła normalnie i żyła na własnych zasadach, nie spiesząc się, nie próbując dorównać i to właśnie dzięki Wam, dzięki Waszym komentarzom, Waszym wsparciu, to po prostu mi się udało. I zawsze lubiłam w Was to, że jesteście szczerzy, że piszecie na przykład, że coś Wam się nie podoba, coś byście zrobili inaczej. Ja sobie to bardzo cenię, bo kiedyś takie komentarze by mnie dotykały, a teraz myślę sobie tak, że każdy z nas jest inny. I to jest właśnie piękne, że każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia, każdy lubi coś innego, albo w stroju, albo w jedzeniu, albo w dekoracjach, albo w makijażu, albo w fryzurach. To jest po prostu piękne. Lubmy to, co nam odpowiada, ale lubmy też drugiego człowieka. Nie musimy w drugim człowieku widzieć swoich wad, bo krytykujemy czasem to, czego my w sobie nie lubimy, ale my mamy być różnorodni. Nie mamy być krytykami
innych ludzi, tylko mamy być różnorodni i mamy tę różnorodność w sobie cenić. A najpiękniejszą rzeczą, która w Was jest, to w wielu z Was jest empatia, jest odpowiedni stosunek do drugiego człowieka, spostrzeżenie go i zrozumienie. I myślę, że w tych czasach, gdzie tak mnóstwo rzeczy nas dzieli, to właśnie to zrozumienie do drugiego człowieka, spostrzeżenie tego człowieka jest dla nas bardzo ważne. Naprawdę wyjście do ludzi jest fajne. Ja przez to, że chodzę wolniej w tej chwili, to uwierzcie mi, że zwracam uwagę na rzeczy, na które nie zwracałam nigdy uwagi, bo ciągle się spieszyłam, ciągle szybko, a teraz idę wolno i się rozglądam, spostrzegam ludzi, rozmawiam z nimi, uśmiecham się i to jest po prostu piękne. Ja przychodzę do domu naprawdę szczęśliwa i zadowolona, chociaż zmęczona, bo wyjście wiadomo zawsze jest męczące, ale nie szkodzi. Jestem zadowolona, bo rozsyłam ten uśmiech wszystkim i myślę, że zawsze w drugą stronę też to działa. Ja ten rok kończę właśnie takimi przemyśleniami, takimi rzeczami, które sprawiają, że ja wchodzę w ten nowy rok zupełnie innym nastawieniem. Zupełnie inne rzeczy, myślę, będą zajmowały mnie w przyszłym roku. Na pewno będzie na moim kanale sporo też takich tematów, o których będę chciała z Wami porozmawiać. Ja wiem, że takie tematy trudne nie zawsze się podobają, ale to nie oznacza, że trudnych tematów w życiu nie ma i że trzeba je omijać. Czasem warto wysłuchać, co ktoś inny ma na ten temat do powiedzenia. Czasem to są takie tematy, gdzie niechętnie się rozmawia, ale chętnie się słucha. Więc takie tematy też będą. Od nowego roku też rozpocznę swoją dietę, taką stricte nerkową. Będę się z Wami dzieliła, jak ta dieta wygląda i myślę, że pod tą dietę też będą moje filmiki, bo może coś będę dla Was robić, może czegoś już nie będę robić, tego jeszcze nie wiem. Bardzo stawiam tutaj właśnie na współpracę z taką poradnią dietetyczną, która specjalizuje się w chorobach nerek. Bardzo sobie cenię taką współpracę. I właśnie ten rok rozpocznę od takiej właśnie tu diety, tu takiej budowania takiej poduszki finansowej, tu takiego właśnie wzmacniania siebie i ruszenia do przodu, ale w zupełnie innym tempie, w zupełnie innym rytmie. To już nie będzie tak szybko, chociaż pewnie moje myśli są szybsze niż ja, to tutaj w życiu będzie już troszeczkę wolniej, bo wiecie, głowy, która ma gdzieś tam 40 lat, a nie prawie 70, nie da się zatrzymać, bo ta głowa ciągle jakieś tam stawia wyzwania, no ale świadomość fizyczności, te oczekiwania jakby doprowadza do pewnej linii poziomej i mówi dotąd możesz, a potem już nie szalej, Ula, nie szalej. Więc kochani, życzę Wam, byście ten rok zakończyli z pozytywnym nastawieniem i żebyście w ten nowy rok wchodzili z optymizmem, z wiarą i z nadzieją. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia. Życzę Wam, aby każdy dzień był wypełniony radością i uśmiechem. Jeśli nie cały, to niech jakaś chwila jedna znajdzie się na to, by się uśmiechnąć do rodziny, do znajomych, nawet do obcych osób. Żeby czasem odpuszczać pewne rzeczy, nie iść w zaparte, bo to naprawdę dobrze robi. Chciałabym, żeby ten Wasz następny rok był dla Was wyjątkowy, żeby się wydarzyło w nim mnóstwo fajnych rzeczy, żebyście mieli potem co wspominać, żebyście pod koniec roku powiedzieli, to był fajny rok, wiele rzeczy się wydarzyło fajnych, a te niefajne rzeczy przekuliśmy w swoje doświadczenie i zbudowaliśmy się jako mocniejsi. Tego Wam, kochani, życzę. Za dziś Wam bardzo dziękuję. Do widzenia.